Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dzisiejszy odcinek to druga część poświęcona wcześniactwu. Powstał na podstawie podręcznika profesora Michaela Obladena The Newborn, A Cultural and Medical History. Zespół zaburzeń oddychania, ZZO, inaczej Respiratory Distress Syndrome, RDS, jest najczęstszą i najcięższą przyczyną niewydolności oddechowej u noworodków urodzonych przedwcześnie. Zapisy na temat przyczyn RDS pojawiły się w drugiej połowie XVIII wieku. W 1768 roku Joseph Raoul zwrócił uwagę na fakt, iż po urodzeniu pęcherzyki płucne wypełniają się powietrzem, które następnie jest z nich ewakuowane. Podobnie naczynia krwionośne, które prenatalnie są zamknięte, ulegają otwarciu i wypełniają się krwią. Jeśli do tych dwóch zjawisk nie dojdzie, wentylacji oraz perfuzji, wówczas dziecko nie przeżyje. Autorzy, którzy zajmowali się RDS, byli zdumieni co do faktu, iż choroba przebiega w tak ciężki sposób u ich pacjentów oraz do wysokiego ryzyka śmiertelności, jakim jest ona obarczona. Charles Billard w 1828 roku poświęcił dużą część swojej pracy na temat płaczu u noworodków, odnosząc się do zjawiska stękania wydechowego. Twierdził on, że w takiej sytuacji oddech pacjenta jest wyraźnie słyszalny, a płacz stłumiony. Uważał, iż ma to miejsce wtedy, kiedy płuca niewypełnione są wypełnione powietrzem w niewielkiej ilości, albo są wypełnione powietrzem, które nie rozprzestrzeniło się równomiernie w ich obrębie. Z kolei Edward York w 1835 roku opisał płacz u noworodka z płucami płodowymi, mianowicie jako kwilenie, ochrypłość, gwizdanie lub piszczenie, a cofnięcie się mostka interpretował jako nabieranie oddechu. Poszukiwał on przyczyny niedodmy u noworodków z płucami płodowymi. Uważał on, iż występują one w sytuacji zamartwicy urodzeniowej, niedojrzałości, bądź też w sytuacji, kiedy utrzymuje się przeciek prawolewy. Postępowanie, jakie zaproponował dla pacjentów z takimi problemami, to było ogrzanie dziecka po urodzeniu oraz podaż tlenu. Opisał on nawet reakcję zapalną małych dróg oddechowych na podanie tlenu, co współcześnie uważa się za niedawne odkrycie. Z kolei w 1852 roku Alois Bednar nazwał RDS stanem płodowym płuc. Twierdził on, że tkanka z niedodmą nie zawiera powietrza, nie trzeszczy, jest mięsista, gęsta, fioletowo-czerwona oraz nie tonie na wodzie. Test oceny unoszenia się płuc na wodzie wykonywany pośmiertnie u noworodków już na początku XIX wieku wykonywano w celu oceny, czy do zgonu noworodka doszło prenatalnie, czy po urodzeniu. Mimo iż badanie to jest obarczone dużym ryzykiem błędu, było ono rozstrzygające w wielu procesach oskarżenia o dzieciobójstwo. W sytuacji, kiedy płuca nie unoszą się na wodzie, mówiono o zjawisku niedodmy. Możemy tutaj mówić również o próbie fałszywie ujemnej, kiedy płuca wypełnione są powietrzem pochodzącym z procesów gnilnych bądź powietrzem pochodzącym z czynności resuscytacyjnych. Dlatego też wykonuje się inne próby w celu weryfikacji tego zjawiska. Jedną z nich jest próba wodno-jelitowa. Po wypreparowaniu żołądka wraz z jelitami i umiejscowieniu ich w wodzie ocenia się, czy narządy ulegają zatopieniu. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wypełnieniem jelit powietrzem pochodzącym z procesów gnilnych, będą się one otrzymywały na powierzchni, a żołądek będzie tonął. Aby zweryfikować, czy do takich procesów doszło, wykonywana jest inna próba Ebera, oceniająca obecność amoniaku. Badaniem rozstrzygającym jest badanie histopatologiczne. I to właśnie badanie histopatologiczne płuc noworodków było wykonywane już w XIX-XX wieku w celu oceny niedodmy. W 1854 roku Virchow ocenił substancję występującą w pęcherzykach płucnych jako zbliżoną do nerwu rdzeniowego i nazwał ją miliną. Określił on także, iż zabarwia się ona na niebiesko pod wpływem hematoksyliny. Z kolei w 1903 roku Hochheim jako pierwszy opisał błony szkliste u noworodków. Upatrywał ich przyczyny w aspiracji zawartości płynu wodniowego. Autorzy, którzy po nim opisywali to zjawisko, byli również zgodni co do faktu, iż błony szkliste pochodzą z aspiracji mazi płodowej, określającej jako błony maziowe. Również przyjęto za fakt, iż błony szkliste były efektem, a nie przyczyną. Pojawiały się różne inne koncepcje choroby, jak chociażby pochodząca z roku 1959 autorstwa Liebermana,
na temat, iż za proces ten odpowiedzialna jest fibrynoliza. Z kolei w 1956 roku Gitling i Craig opublikowali badanie, w którym stwierdzili, że błony szkliste składają się z fibryny. Fibryny pochodzącej z wysięku krążenia płucnego, bądź też z konwersji fibrynogenu z wysięku do fibryny. Uważali także, że błony szkliste powstają u pacjentów na skutek wstrząsu, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, czy też w sytuacji niedoboru fibrynolizy. W 1977 roku z kolei Ambrus zaproponował wlewy z plazminogenu w celu złagodzenia objawów choroby oraz obniżenia śmiertelności. Na początku XX wieku zaczynały się pojawiać skale określające objawy występujące w przebiegu zespołu zaburzeń oddychania w celu określenia nasilenia tej choroby. Jednakże nie znalazły one powszechnego zastosowania z uwagi na rozprzestrzenienie badania gazometrycznego. I to w roku 1959 Avery i Mead opublikowali pracę, w której jednoznacznie stwierdzili, że za zespół zaburzeń oddychania odpowiedzialny jest niedobór surfaktantu. I pomimo, iż znane były różne metody wentylacji i wsparcia oddechu, nie były one stosowane w celu leczenia tej choroby. Dalej podawano tlen, a śmiertelność choroby sięgała 50%. I nawet jak ogólnie przyjęto za fakt, iż niedodma jest przyczyną procesu adaptacji noworodków urodzonych przedwcześnie, nadal stosowano takie postępowanie minimalne. I dopiero po ukazaniu się pracy George'a Gregory, który zarekomendował stosowanie CPAP-u w celu leczenia zespołu zaburzeń oddychania, śmiertelność choroby spadła do 20%. Złotym standardem, jeśli chodzi o diagnostykę zespołu zaburzeń oddychania, jest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Zmiany w płucach występujące w przebiegu ZZO możemy podzielić na 4 etapy. Pierwszy stopień jest to sytuacja, w której na skutek spadku upowietrznienia w płuc oraz płuc jest nieprzejrzysty. Zapadnięte pęcherzyki prezentowane są jako nierównomiernie rozgałęziające się cienkie ziarnistości, a z kolei nadmiernie upowietrznione oskrzela wyglądają jak siatkowate cienie. Mówimy wówczas o ziarnisto-siateczkowym rysunku płuc. Z kolei w stopniu drugim, kiedy do tych powyższych zmian dochodzi również bronchogram powietrzny, mówimy o nasilonej niedodmie z bronchogramem powietrznym. O stopniu trzecim mówimy w sytuacji, kiedy zatarte są granice serca oraz przepony, a rysunek naczyń jest wzmożony. Z kolei 4. stopień to jest niedodma obejmująca całe płuco, tzw. białe płuco, a granice serca i przepony są nie do oceny. Według najnowszych doniesień badaniem, które jest bardziej dokładne i bardziej rekomendowane w celu oceny zespołu zaburzeń oddychania u noworodków jest badanie ultrasonograficzne płuc, tzw. LUS. Tutaj wyróżnione są 3 poziomy określane w badaniu ultrasonograficznym tej choroby. Pierwszy stopień wiąże się z występowaniem łagodnych konsolidacji bez bronchogramu powietrznego, tzw. matowych zmętnień, szkła matowego inaczej. Mówimy wówczas o objawie GOS. Z kolei w drugim stopniu, kiedy mamy do czynienia z objawem płatków śniegu, mówimy o sytuacji, kiedy są skonsolidowane obszary składające się z plamek, plam oraz linii bronchogramu powietrznego, których manifestacją jest właśnie obraz przypominający płatki śniegu. W trzecim stopniu RDS to objaw płatków śniegu jest opisywany na całym obszarze pól płucnych, bądź też jeśli nie obejmuje on całych obszarów pól płucnych, mogą pojawić się niestety powikłania w postaci odmy, krwawienia płucnego, bądź też nadciśnienia płucnego. Objawy, jakie można stwierdzić w ultrasonografii w przebiegu ciężkiego zespołu zaburzeń oddychania, to są chociażby konsolidacje podopłucnowe, to są objawy dotyczące opłucnej, w której może być ona pogrubiona bądź nieregularna, oraz są to objawy tzw. alweologram, albo jest to tzw. alweologram płynowy. Jest to warstwa płynu poniżej opłucnej, wymieszana z zawartością powietrza w pęcherzykach. Badanie ultrasonograficzne służy także do oceny leczenia zespołu zaburzeń oddychania u noworodków. Kiedy noworodek zdrowieje, możemy obserwować tak zwane zmiany zejściowe w ultrasonografii i takim objawem w USG jest double line point w przebiegu pacjenta zdrowiejącego z zespołem zaburzeń oddychania. Jeśli chodzi o leczenie, to na podstawie standardów opieki nad noworodkiem w Polsce zależy ono od stopnia nasilenia objawów
zespołu zaburzeń oddychania u pacjenta oraz zależy ono także od jego wieku płodowego. W sytuacji, kiedy zespół zaburzeń oddychania przebiega łagodnie, to znaczy pacjent nie potrzebuje większego zapotrzebowania na tlen niż 30% i urodził się w 30 tygodniu ciąży bądź powyżej tego wieku płodowego, zaleca się stosowanie terapii wysokim przepływem. Z kolei jeśli pacjent urodził się przed ukończeniem 30 tygodnia ciąży, zalecany jest CPAP. W sytuacji ciężkiego przebiegu zespołu zaburzeń oddychania rekomendowana jest wentylacja mechaniczna. Wentylacja oscylacyjna jest terapią ratunkową dla pacjentów z zespołem zaburzeń oddychania. Pacjent z zespołem zaburzeń oddychania powinien być leczony kompleksowo. Niewątpliwie do poprawy rokowania przyczyniła się sterydoterapia prenatalna wśród pacjentów z zespołem zaburzeń oddychania. Jest to podaż sterydów w czasie ciąży pomiędzy 24 a 34 tygodniem ciąży w sytuacji zagrażającego porodu przedwczesnego. Mamy tutaj do wyboru dwa kursy. Może być kurs betametazonem w ilości 12 mg co 24 godziny w 2 dawkach podawanym domięśniowo, bądź też deksametazonu 6 mg co 12 godzin w 4 dawkach podawanym domięśniowo. I nawet niepełny kurs już poprawia rokowanie takiego pacjenta, a w sytuacji, kiedy poród przedwczesny zagraża nadal takiej ciąży, kurs może zostać powtórzony. Wykonujemy również testy do oceny dojrzałości płuc prenatalny, nie? I takim, który można stosować, jest chociażby ocena stosunku lecytyny do sfingomieliny za pomocą chromatografii cienkoigłowej. Ryzyko jest małe, gdy stosunek ten jest powyżej 2. Z kolei innym testem jest stosunek surfaktantu do albumin metodą polaryzacji fluorescencyjnej. Wartość powyżej 55 mg surfaktantu na gram albumin koreluje z dojrzałością płuc. Ciekawym badaniem jest ocena liczby ciał laminarnych, które są odzwierciedleniem zawartości fosfolipidów w płynie owodniowym produkowanym przez komórki pęcherzykowe drugiego typu. I tutaj zawartość powyżej 50 000 ciał laminarnych na mikrolit jest wskaźnikiem dojrzałości płuc. Z kolei obecność fosfatydylglicerolu jest to późny wskaźnik dojrzałości płuc. Testem spienienia jest z kolei ocena wskaźnika stabilności piany, który wykonuje się podczas wstrząsania płynu owodniowego z etanolem w naczyniu testowym. Ciekawym zdaniem podsumowującym definicję choroby są słowa Juliusa Comro, mianowicie cytując: ilość wiedzy o przyczynie choroby jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu liczby imion dotkniętych przez tę chorobę. Ponieważ niedobór surfaktantu jest odpowiedzialny za zespół zaburzeń oddychania, jak również jego ogromna rola jest w leczeniu tej choroby, także surfaktant będzie tematem naszego następnego odcinka, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!